Czy problemy to są możliwości? Oglądałeś film Piraci z Karaibów? Tam Jack Sparrow, czyli Johnny Depp, powiedział: problem nie jest problemem, twoje nastawienie jest problemem. Problemy przychodzą nieproszone. Jedyne, nad czym można mieć kontrolę, to reakcja na nie. I można to robić w sposób konstruktywny i pozytywny. Dlatego, że naglące problemy, czyli kiedy znajdujesz się pod presją przeszkód, trudności, powodują, że Twój umysł jest dostatecznie zmotywowany do najefektywniejszego działania. To jest coś, co wzbudza Twoją kreatywność i uruchamia pozytywną moc Twojego umysłu. Problemy są normalną i ponoć potrzebną częścią życia. Nie, tak mówią. A prawdą jest, że są nieuchronne i nieuniknione. Pojawiają się mimo wszelkich naszych wysiłków, żeby ich uniknąć. Ale też pomagają Ci się stać silniejszym i mądrzejszym, bo wydobywają z nas, z Ciebie, ze mnie najlepsze cechy charakteru. Tak. A czy wiesz, że sukces definiuje się jako umiejętność rozwiązywania problemów? Cel, którego jeszcze nie osiągnąłeś, to jest po prostu problem, który jeszcze nie został rozwiązany. Jeśli nie zarabiasz jeszcze pieniędzy, jakie byś chciał, to jest to po prostu jeszcze nierozwiązany problem. Jeśli Twoje zdrowie nie jest na takim poziomie, jak na jakimś byś chciał, to też jest to po prostu jeszcze problem do rozwiązania. A więc przeszkoda, która stoi pomiędzy Tobą a Twoim celem, to jest po prostu problem czekający na rozwiązanie. Każde hamujące Cię ograniczenie to jeszcze jeden problem do rozwiązania. Gdy Cię pytają, czym się zajmujesz, to pewnie podałbyś nazwę swojego stanowiska. Ale pomijając tytuły i nazwy, Twoją prawdziwą pracą jest rozwiązywanie problemów. Jesteśmy zawodowymi rozwiązywaczami problemów, bo Twój sukces w pracy zależy od tego, jak skutecznie rozwiązujesz problemy na swoim stanowisku. No więc super, że te problemy są, bo jakby ich nie było, to byśmy nie mieli pracy. A zobacz, że kiedy ktoś nie potrafi skutecznie rozwiązywać problemów, które są na danym stanowisku, to prędzej czy później zostaje zastąpiony kimś, kto potrafi sobie z nimi poradzić. Tak więc i Ty, i ja jesteśmy rozwiązywaczami problemów. Czy to w życiu zawodowym, czy w prywatnym, ale nawet zawodowym. Rozwiązywacz problemów to jest takie właściwe nasze stanowisko pracy. I teraz wszystko zależy od tego, jak skuteczny jestem w rozwiązywaniu tych problemów. Jeśli sądzisz, że nie jesteś w tym celujący, to nie martw się, da się temu zaradzić. Nie od razu jest się mistrzem, ale mistrzem można się stać. A zacząć można od zapisywania problemów na kartce, tak jak Brian Tracy lubi to połączenie między piszącą dłonią a umysłem. Po prostu zapisywać problemy do rozwiązania na kartce. Najpierw opisz, w czym dokładnie tkwi problem, a potem odpowiedz najdokładniej, jak potrafisz. A potem zapytaj siebie, co jeszcze jest problemem. I jak już na to odpowiesz, na to drugie pytanie, to jeszcze raz zapytaj siebie, i w czym jeszcze tkwi problem. A kiedy zapiszesz ich kilka, będzie Ci łatwiej ten problem rozwiązać. Rzecz w tym, żeby postawić trafną diagnozę, no bo przecież nie chcemy rozwiązywać niewłaściwego problemu, czyli leczyć nie tą chorobę, którą należy. Bo czasami jest tak, że gdy zabierasz się do zdefiniowania problemu, okazuje się, że tak naprawdę masz do czynienia ze skupiskiem problemów. Jest to po prostu jeden obszerny problem otoczony mniejszymi problemami. Większość problemów, którymi będziesz się zajmował, będzie się składać z kilku mniejszych. W trudnej sytuacji zazwyczaj znajdujemy jeden poważny problem, który musi być rozwiązany, zanim zajmiemy się mniejszymi. Po prostu zidentyfikuj główny problem, który musi być rozwiązany jako pierwszy, po czym zajmij się po kolei mniejszymi. Czasami rozwiązanie jednego aspektu problemu prowadzi do rozwiązania całej sytuacji. To jest w książce oczywiście Briana Tracy Zmień myślenia, zmienisz swoje życie. Zatem cóż, problemy są nieuniknione, przychodzą nieproszone, mimo że robimy wszystko, aby ich uniknąć, ale tak naprawdę problem nie jest problemem, to Twoje czy moje nastawienie jest problemem. Pomyśl o tym, jak zmienić to nastawienie, dlaczego masz takie, a jakie możesz mieć. A teraz naciśnij tu
zasubskrybuj mój kanał i nadstaw ucho na następne wideo. Do zobaczenia!